Cześć, witajcie. Dawno mnie nie było, ale wiecie jak to jest, czasami się po prostu nie chce. Taki moment nastaje, zwłaszcza jesienią, gdzie człowiek raczej praca dom i nie za bardzo mu się chce jakieś szczególnie dużą aktywność przejawiać. Ale dzisiaj się tak na szybko przejdziemy po ogrodzie, także zapraszam na film. Tak jak widzicie, zaraz po wyjściu z domu lekany, które posadziłem, zdaje się, bez nawozu. Jak widzicie, one takie miniaturki się porobiły. No to, że one miały sucho, nie miało znaczenia z tego względu, że je podlewałem, ale mimo wszystko, jak widzicie, brak nawozu jest tutaj kluczowy. Tu moja małżonka przycięła hot lips, jak widzicie, ale prawdopodobnie o tym powstanie film, tylko muszę nabrać weny, żeby go złożyć. No generalnie straciła z 70% swojego, że tak powiem, klombu, no ale już aż się tutaj na ścieżkę wbijała. Agawa wydaje mi się powiększyła swoją objętość, znacznie dosyć. Się robi taka dosyć duża, z tym, że w okresie zimowym tutaj promienie słoneczne nie będą na nią padać, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. Agaw akurat jest u mnie dosyć, także i rosną dosyć szybko. Tu natomiast moja walka z sumakiem octowcem, także jak na razie na sezon zimowy sumak zaprzestał działalności. Ale zobaczymy w przyszłym roku, co będzie się z tym dziać. Tu też mam w planach taki długofalowy film właśnie o tym sumaku. No ale to myślę, że walka się jeszcze nie skończyła. Tu natomiast tegoroczny zbiór jabłek. Jak widzicie, no ja tak za jabłkami nie przepadam, bardziej lubię banany, ale i na jabłka znajdujemy zastosowanie. Banany jeszcze stoją na zewnątrz, ale niektóre mi zaczął wiatr przewracać, także te akurat wstawiłem do szklarni. Trzymam je na zewnątrz jeszcze z tego względu, że temperatury w nocy, które u mnie są, to w tej chwili około 16 stopni, natomiast w dzień powyżej 20. Także nie chcę ich wsadzać do szklarni, żeby mi one tutaj nie ruszyły. No ale jak widać, jesienna pora bananowcom nie sprzyja. W szklarni natomiast tutaj zamierzam te kany przyciąć. No tu dla porównania jeszcze pokażę kanę z tego samego sortu, która była z nawozem. To właśnie była ta kana, która też z tej partii, która była sadzona z przodu, bez nawozu. No i widać zasadniczo różnicę. Jednak dobra ziemia plus nawóz to efekt dziesięciokrotnie lepszy. No także te kany tutaj wszystkie pójdą do przycięcia, ale o tym pewnie powstanie film z tego względu, żeby zagęścić trochę doniczki, no i żeby po prostu zrobić miejsce na inne rośliny, które są w tej chwili na zewnątrz. A tu jeszcze październik, a cały czas zbiór papryczki. Jak widać, papryczka wypuszcza nowe kwiaty. No i tu też chciałem pokazać, że te doniczki nie są jakieś takie, nie wiem, nie wiadomo jakie je duże, ale mimo wszystko działa. Natomiast zbiór jabłek cały czas w toku. Jak widać, no tu nawet jakieś grzybki. Ja nie wiem, czy one są jadalne. Po prostu tych jabłek to jest od groma i trochę, ale to, że tak powiem, przetwórstwo owocowe to dział mojej małżonki. Ja natomiast udzielam się w innych zakresach. Majsterkowanie, renowacje. To by było na tyle. Ja Wam życzę serdecznie udanego weekendu i do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam, pa. A tymczasem liczba orzechów z drzewka przebiła już ponad 10 kg.